Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór na kolejnej inspiracji. Zobaczcie, jak nieświątecznie, aż dziwnie, ale troszeczkę odsapniemy. Troszeczkę odsapniemy od świątecznych klimatów. Mnie tu cały czas brzęczy zegarek, ponieważ sponsorzy przysyłają ciągle, słuchajcie, jakby swoje wybory scrapmasowe, więc bardzo się cieszę, że ten ciężar spadł z mojego serca i też cieszę się, że tak wiele osób zgłosiło swoje prace, że tak wielu Was brało udział. Kilkadziesiąt, bo tak nie patrzyłam pod wszystkie, jeszcze nie ogarniałam prac, co najmniej pod każdym postem. To jest coś niesamowitego. Tam komentarze są na setki pod każdymi postami, więc cieszę się, że nabieracie też odwagi pokazywać swoje prace. Wiele osób pisze, że po raz pierwszy udostępniło swoją pracę, więc cieszę się też, że Scrapmas przykłada się do tego, że otwieracie się na ten skrapowy świat i pokazujecie swoje prace, bo to jest bardzo, bardzo ważne i też mocno nas rozwija. Cieszę się ogromnie, bardzo Wam dziękuję. Moi drodzy, no ale już do rzeczy. Wracamy do pracy. Cieszę się, że jesteście tutaj na kanale i bardzo z całego serducha Wam dziękuję i też wszystkim wspierającym, którzy wspierają mnie jeszcze tutaj dodatkowo. Ja tylko szybciutko przypomnę, że pod filmem znajduje się też link afiliacyjny i jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć mnie też w taki sposób, można przez ten link dokonać zakupu w księgarni Tania Książka. Teraz mamy taki czas przedświąteczny, prezentowy, więc może akurat komuś się przyda. Napomknę, że w księgarni są nie tylko książki, więc też zachęcam. Ale ja w prezencie daję dużo książek, więc też dużo czytam, więc staram się przynajmniej, jeżeli mam czas. Ale już dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, Sweet Peonies, czyli piękna kolekcja peoniowa od Scrap Boys. Ta kolekcja dotarła do mnie razem ze świąteczną kolekcją już kiedy Scrapmas się zaczął praktycznie. Już trwał. Ja pokazałam podczas dnia charytatywnego tylko bardziej pokazałam je obie, że są nowości, pokazałam też, no i pracowałam na tej świątecznej, natomiast nie mogłam się oprzeć, słuchajcie, i pomyślałam, że troszeczkę dla oderwania się od tych świątecznych klimatów, oczyszczenia trochę głowy, nabrania takiego dystansu, żeby, wiecie, więcej pomysłów świątecznych przychodziło, oderwiemy się na chwilę z tych świąt i wskoczymy sobie, słuchajcie, do Scrap Boysów, zobaczymy, co słychać u nich w tej kolekcji. Ja tu oczywiście sobie powycinałam z mojego bloczka, gdzie są te pop-up paper pad, czyli te, wiecie, wszystkie elementy do wycinania. Są jeszcze die-cutsy, osobno jest, nie wiem, gdzieś położyłam, już wycięte, ale ja wolę sobie powycinać. Jest mały bloczek, jest bloczek 20×20, z którego ja też korzystałam, czy nie korzystałam? Tak, wycinałam tam te okienka i tym podobne, bo one taką ładną wielkość miały. No i jest oczywiście kolekcja duża, którą się tutaj posiłkowałam. Piękne, słuchajcie, różowości połączone z zielenią, z beżem, no takie naprawdę przekrój i mamy i taką szarość, i tę niebieskość taką stonowaną, i różowy, i niebieski, więc można by tu nawet, słuchajcie, takie fajne dziecięce projekty. No i też tradycyjnie osobno ja zawsze zakupuję sobie taki arkusz do wycinania, ale ja tutaj pokierowałam się, pożytkowałam się tutaj tym 20×20, więc tutaj nie skorzystałam. Żeby troszeczkę czasu oszczędzić, ja sobie tylko zerknę, jak mnie widać. Dobra, muszę mieć troszkę odsuniętą kamerę, słuchajcie, bo tu ten stolik no jest jednak dalej niż tamten, muszę jakoś sobie radzić. Wszystko powycinałam. Jest papier lustrzany, srebrny, są te paseczki, z których będę chciała złożyć taki, właśnie nie wziąłam sobie dystansów, ale zaraz to naprawię. Zrobimy sobie ten panel do góry. No i kartka, która ma 10×20, ale tym razem będzie w poziomej wersji, czyli będzie otwierana w ten sposób, biała baza. Tutaj, przepraszam bardzo, chrypeczka mnie łapie. Tutaj mamy do tyłu. Ja sobie na końcu przykleję ten wiecie, lustrzany, żeby Was tutaj po oczach nie raził. No i tu do środka bardzo delikatnie poszłam w kierunku, słuchajcie, takiej kobiecej karteczki. Po prostu chciałam troszeczkę odsapnąć, tak się, wiecie, wyluzować. Już nie tyle, bo ten ostatnia scrapmasowa inspiracja, taka kartka tagowa świąteczna też była takim odetchnieniem troszkę. No ale dalej byliśmy w tym świątecznym klimacie, a tu, żeby troszkę tak, wiecie,
oczyścić aurę. Jak to moje dzieci teraz, wiecie, aura 1000, cringe i te inne. I ja po prostu nie nadążam, słuchajcie. Moja mama tylko jak ja, moja mama, matyczko, kochana, moja Karolina, tylko jak coś, wiecie, jest tam gadka, a ja mówię, no nie, no zbuntowałam się, odezwałam się, coś powiedziałam, a moja Karolina, mamo, jesteś Sigma. Ja potem chyba widzę, że się starzeję, także uczę się nowych słówek. Śmieję się teraz, że jak coś mi wyjdzie i coś fajnego tam się, wiecie, wydarzy, albo coś, i Karolina, wow, mamo, to ja wtedy mówię, co, aura 1000, nie? Powiedzcie, czy macie też tak z waszymi dziećmi? Ogarniacie to wszystko, co się dzieje? Bo ja chyba już nie bardzo. Dobra, oklejamy sobie środek. W związku z tym, że tu jest oczywiście pozioma orientacja, mogłam troszkę zrobić krócej w tym kierunku, no ale już dobra, już tak to zostawię. Lekko sobie do góry tu. Myślę, że to będzie dobrze. Jakoś tak dziwnie ścięłam go, nie wiem dlaczego. Tu sobie trochę przesuniemy. Zbliżają się nasze świąteczne spotkania. Słuchajcie, ze wspierającymi widzę się 16 grudnia, a tam chyba na grupie inspiracyjnej, już teraz nie pamiętam, słuchajcie, kiedy ja wpisałam 19, jest na rozpisce, tutaj na karcie społeczności na YouTubie macie taki kalendarz, który ja zawsze też wrzucam co miesiąc i tam chyba jest to wpisane raczej albo 14, albo potem chyba tak jakoś to było. Teraz tak nie ogarniam, słuchajcie, z głowy. I teraz tak, czekajcie, tu mamy tył, więc tu idzie tak. Okej. No tak. Dobra, to już tak ładnie leży. Dobra, to sobie wyczyścimy. Zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Z wszystkich 4 stron będzie oklejone. Kawuśka z boku, więc sobie potem trochę się napiję, bo jestem dzisiaj taka jakaś memlowata, słuchajcie. A co to znaczy memlowata? Ktoś zapyta. Otóż memlowata znaczy rany boskie, no nie idzie na klamkę nacisnąć. Boże, czemu wszyscy tak tymi drzwiami walą? Nie potrafię tego zrozumieć. Słuchajcie, jestem przeczulona. Po prostu łapię się za klamkę i się zamyka, a nie się wali drzwiami. Zawsze do moich dzieci pytam, czy w stodole mieszkają. Dobra, tylko tutaj z 3 stron, bo tą jedną stroną będziemy łączyli te nasze... No, to nie był dobry pomysł, no ale okej. Będziemy łączyli te nasze 2 karty. Jeszcze miałam sobie sięgnąć po te dystanse, ale zaraz to zrobię. I tak sobie myślę, że przykleimy sobie to najpierw do tego lustrzanego, a potem podniesiemy całość na dystansie, bo podłożymy sobie to pod cały lustrzany papier. Aha, ja też nie powiedziałam, co przygotowałam do dzisiejszej pracy. Słuchajcie, mam powycinane te elementy z kolekcji. Mam tu mnóstwo różyczek, które będę sobie dopasowywać. Mam trochę koroneczek, też będziemy kombinowali. No i też będę musiała różyczki, bo tutaj mi się podobała taka ślicznie się brokaci, tak delikatnie. I nie wszystkie są obrokacone, więc ten, który sobie wybiorę, chyba tata, to ja jeszcze sobie delikatnie klejem posmużę tak i posypię tym moim brokatem drobnym, tym miałkim. One w sklepie, słuchajcie, występują w 2 kolorach, jeszcze w srebrnym i złotym. Ja już mówiłam o nich, to jest taki bardzo miałki puder, delikatny, po prostu sypie się. On jest jak mączka, tak delikatnie, bardzo mocno rozdrobniony. Świetnie się nadaje właśnie do takich prac. A tak w sumie to może moglibyśmy już to teraz zrobić, słuchajcie. Chociaż nie wiem, którą różę wybiorę, ale raczej z tych mniejszych. Ta jest obrokacona. Ja już tak sobie oczywiście, słuchajcie, przykładałam wcześniej. No ale i na paluszek kleju troszkę popaćkam między 2, żeby nie było takich, wiecie, glutków większych. I tu po płateczkach delikatnie sobie posmeramy. I drugi. Tutaj, słuchajcie, tak i też po górze trochę, bo ta róża będzie bardziej widoczna od góry, więc... O, to nie było nierozsądne, bo tu będę sypać teraz.
Ja sobie to rozkręcam i zdecydowanie wolę to w ten sposób posypać od góry. Już nie pamiętam, z której strony teraz tu kleiłam, ale to nie ma znaczenia. Dobra. Klej zakręcę. Dobra. Klej zakręcę. Teraz tak, różyczki sobie wyjmiemy z brokatu. Tam też powpadało do środka i ona już się ładnie mieni. Jest taka opalizująca. Tu wpadło do środka dużo. Dobra. O, jest pięknie. No a resztę tutaj pięknie sobie wsypiemy z powrotem do pojemniczka. Ok. Mamy to. I one sobie tu będą schły. Niech to tam wyschnie do porządku. Ja sobie teraz szybciutko połączę te dwie warstwy ze sobą. I tak, ta jaśniejsza, czyli taka ta deseczkowa, na której jakby będzie opierała się większość tej kompozycji, ona będzie na górnej części, żeby ładnie było widać to wszystko, co tam się umieści. Ok. I jedziemy sobie, słuchajcie, na górę. Ciach. Ciach. I teraz ten u dołu. I to jest też taki fajny, wiecie, sposób, kiedy zostają jakieś ścineczki i można sobie też tak połączyć. Ja już wielokrotnie tu robiłam takie panele podwyższane, jak pamiętacie, też Wam się podobało. A tu po prostu chcę połączyć dwie warstwy, ponieważ chciałabym, żeby ta góra się tak bardzo mocno odróżniała od tej dolnej części. Czy tam dolna część od górnej, jak to woli. I tu sobie to łączymy. Tego tu nie będzie widać, bo to wiecie, wszystko będzie zaraz ozdobami zaklejone. Ja sobie tylko zobaczę, czy ten paseczek u dołu mi się odbija w świetle i nie widzę, czy ten srebrny jest na równo. Tak mi się wydaje, że ten różowy mam tu trochę wyższy, czy się szerszy, ale to też nic nie szkodzi, bo potem tylko wystarczy Scrablow. Pozdrawiamy. Zobaczcie, i teraz tak, ta górna część to będzie miejsce na układanie kompozycji, a dolna będzie takim kontrastem, żeby ładnie to wyglądało, było takim wspólnym mianownikiem trochę. Ja pomyślałam sobie, że tutaj będzie fajnie wyglądała koroneczka i myślę, że tutaj raczej to tak, wiecie co, a może zróbmy tak, bo tu będzie to bardzo mocno zasłonięte, a tu nam się ładnie wyrównuje. Ja sobie sięgnę tylko po nożyczki, które mam do koronek, bo mi się lepiej wycinają i już też sięgam tu, słuchajcie, jeszcze po resztkę dystansów, ale tu może jakiś nowy by się przydał. Chwila. Jestem. Oj, ależ bym zrobiła teraz, obcięła sobie tym, słuchajcie, te nożyczki to świętość. To są nożyczki, którymi tnę tylko i wyłącznie koroneczki, które kupujecie, bo jak wiecie, kupując na przykład, nie wiem, dwa kawałki po 50 cm, dostajecie koronkę w całości w metrze. Nie ma takich kawałeczków po 50, dwóch, tylko cały metr. Dobra, tak to będzie, tu będzie na jakieś dystansiki. I teraz ja sobie, zobaczcie, tutaj ładnie to wykończę. I niech ona idzie przez całość. Będzie to ładnie wyglądało, myślę. I jedziemy sobie na połączeniu. I zobaczcie, już tutaj ta koronka nam fajnie zasłoni. Ok, to chyba takie jest to wyraźniejsze, nie? To jest chyba ta prawa strona. Zróbmy to tak. Będzie trochę u góry, trochę u dołu. Tu zjechałam lekko i tu już mi się nie podoba. Bo tu widać, że to jest tam takie, wiecie. A ja chcę, żeby to było równe. Ok, czyli tutaj jakby kleję na tych kwiatuszkach. Taka, słuchajcie, kobieca, urocza karteczka. No też w moich kolorkach, które bardzo lubię, więc to taka naprawdę prawdziwa przyjemność. Prześliczna kolekcja, w ogóle też chłopaków serdecznie pozdrawiam.
Mamy to zrobione i ja sobie teraz tak, zobaczcie, to tu będzie i tak zasłonięte, więc tu mogę sobie trochę bardziej poszaleć, a tam potem będę podklejała, jak już będzie kompozycja zrobiona i będę mieć pewność, gdzie mogę sobie pozwolić na takie, wiecie, bardziej poklejenie tego, żeby nie było widać już. Czy ja sobie włączyłam klej na gorąco? Tak, dobra. Już wolę sobie włączyć od razu na początku pracy, żeby się zdążył rozgrzać, aczkolwiek ten C6 tak dosyć szybko się rozgrzewa. I powiem Wam szczerze, że to jest ten nowy, nie? Bo ja sobie kupiłam nowy, bo tamten to był dramat jakiś i faktycznie ja chyba, kurczę, obróciłam się. Miałam jakiegoś pecha, jeżeli chodzi o ten pistolet poprzedni, bo ten świetnie sobie radzi. O, słuchajcie, ale to ja tutaj Wam teraz trochę zdradzę niespodziankę, bo widzę, jak te SMS-y tutaj, wiadomości przychodzą, że wielu sponsorów jeszcze jak zobaczyło, ile jest pięknych, znaczy pięknych, wszystkie prace są piękne, ale chodziło o ilość, jak dużo prac wpłynęło. Możemy tak? No pewnie, że możecie. Dało jeszcze wyróżnienia, bo nie potrafili się zdecydować, wybrać. To i tak jest bardzo ciężkie. Słuchajcie, to jest taki temat bardzo ciężki, prawda? Wybrać, bo ja nigdy jakby nie poczuwałam się do tego, że mam jakąś moc, wiecie, żeby oceniać kogoś i trudno wybrać kogoś, kto ty dostaniesz, a ty nie. I ty nie dostaniesz dlatego, że twoja praca jest zła. No po prostu trzeba było kogoś wybrać. Bardzo, bardzo ciężkie są takie wybory. Tym bardziej, że tegoroczny Scrapmas naprawdę poszaleliście z tyle tych prac w ogóle wykonanych. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz spójrzcie. Ja sobie tak wymyśliłam, bo oczywiście myślałam nad tym wcześniej. Tu są takie ładne elementy. Ja sobie tylko zerknę, czy widać mnie. Tak, widać mnie. Dobra, i to jest ważne, że mnie widać. Oczywiście okienko. Okienka uwielbiamy. Ja wiele razy powtarzałam, że nie lubię wykorzystywać postaci, no ale ta śliczna dziewczyna, myślę sobie, że tutaj będzie idealna. I była tam taka piękna kolumna, spójrzcie, taka okwiecona. I ona bardzo fajnie tutaj z tyłu będzie mi pasowała. Już sobie tutaj odkładam te nożyczki, które mam do tych koronek, bo zaraz ją ciachnę znowu. I tak sobie pomyślałam, że te kolumny pięknie podkleimy na jednym. Czekajcie, zerkniemy, czy te dołem? Nie, niech górą ładniej te kwiaty odstają. Grafiki oczywiście od Scrap Boysów tutaj z tych bloczków są dwustronne, więc to jest rewelacja. Można sobie dopasować, jak bardziej mi odpowiada. I jedziemy, słuchajcie, z tą kolumienką taką, która jest przedsudna. Fantastycznie tutaj wygląda. I ona idzie na samą krawędź i pozasłania mi tu, wiecie, to połączenie papierów i tak dalej, i tak dalej. Troszkę sobie ją tak tutaj wysuwam. I będzie tu. I teraz to okienko pójdzie tak nieco niżej. Oj. Chciałam tutaj dobrze, a wyszło jak zwykle, jak to się mówi, nie? Nieco niżej. I teraz tu pójdzie na 2 stopniach, a tu na 1, żeby to wszystko fajnie ze sobą grało. Ja Was przepraszam za takie hałasy zza okna, ale mam uchylone okno, bo mam bardzo ciepło w domu. No nie narzekam, bo wreszcie piec zamontowali, jest już w domu cisza i spokój, ale mamy teraz tak gorąco, słuchajcie, no jednak ocieplenie domu dużo daje. Nasz dom już taki był dosyć wiekowy i trzeba było tutaj powziąć decyzje jakieś. A może zresztą sobie tutaj ciachniemy, bo mamy takie, o, ale czuć różnicę niesamowicie. Okay. Chociaż ja teraz, wiecie, mój wiek ma swoje też minusy. Ogólnie rzecz biorąc jest mi cały czas gorąco, więc... Dobra, i tu sobie zrobimy na kleju na gorąco, ponieważ tam jest koronka i wiecie, co się dzieje, nie? Na normalnym kleju, jakbym zrobiła, to by się tak trochę dłużej kleiło, a tutaj ciach i już mamy. Dobra. Nie wiem, czy nie mam to trochę za nisko, ale chcę, żeby ta kolumna tam wystawała z tej strony. I teraz dziewczynę sobie damy nieco wyżej tutaj, więc ona z kolei będzie tutaj na ile? Na 3. Na 3 kosteczki, czy tam jakieś, wiecie, żeby ten dystansik zrobić. O, w tę stronę, na tym kapeluszu. Bo musi wybić mi się jeszcze ponad te wszystkie elementy, które tutaj są.
Będzie super takie dwustronne, bo możecie sobie wybrać, w którą stronę chcecie odwrócić i będzie Wam bardziej grafika pasowała. Raz, dwa, trzy. Okidoki. A tutaj, ono tak sobie tu będzie niżej, a tu, chociaż nie wiem, czy tu, tak, no zrobimy tu, żeby ono tak nie odstawało, może ją bardziej przesuniemy, tu zrobimy sobie na 2, bo tu potrzebujemy mieć to na wysokość, nie? Skoro okienko jest na 2, no to musimy to zrobić tak, żeby, chcąc, żeby ona była wyżej od okienka, to musimy zrobić od strony okienka na tyle, na ile ono jest, plus okienko jest na 2, to tutaj jedno wystarczy i tu jest na 3, więc o jedno podnosimy ją do góry. Ja na razie sobie ją zostawię, bo może jeszcze będę kombinowała, jak ją sobie tam poprzemieszczać. Tak to będzie wyglądać. I teraz słuchajcie, tu chciałabym, żeby te kwiaty gdzieś nam się ułożyły. Choć teraz się zastanawiam, czy nie jest to tu za dużo. Chociaż czy kwiatów w ogóle jest możliwość, żeby było za dużo. Zrobimy bardziej w tym kąciku. Możemy sobie też tutaj, ja mam takie resztówki gdzieś tam powarsztatowe takich tych koroneczek. O, nawet tutaj nie staram się tego równo obcinać. Jedynie może te liście, te płateczki z tego, o, żeby gdzieś ta siateczka tutaj tak wystawała. Na razie tylko sobie przykładam. Ja, słuchajcie, nie wziąłam sobie pudełeczka. Oczywiście pudełeczka z rzeczy z papieru. Wiadomo, ale może tak lepiej. Dobra. Tu będą jeszcze, wiecie, jakieś tam harpagany, czyli koroneczki i inne. To by było tu. I teraz jedziemy, słuchajcie, w kierunku prawym, czyli będziemy sobie tę kompozycję próbowali wyciągnąć jakoś. Mam tu mnóstwo elementów i myślę, żeby coś zrobić z takich bardziej bazowych, a potem żeby było z czego podnieść, bo mamy tam, pamiętacie, ten kwiatuszek jeszcze tutaj chciałam taki, wiecie, żeby ładnie gdzieś tam z tej kompozycji wychodził, więc coś musi być jeszcze wyżej ponad niego, więc zobaczymy zaraz, jak to się tam wszystko nam poukłada. Ja sobie jeszcze tutaj ponacinam tych koroneczek kwiatuszkowych. Mam też tę taką do szarpania, więc myślę, że coś tu wymyślimy. Czekajcie, trochę do siebie to wezmę, bo mi to tak lepiej jest to obciąć niż tak daleko. Dobrze. I tak się zastanawiamy. Nie, bo to będzie za duże. Trochę sobie to przysłonimy, ale już taki mały. No widzicie? Te już są do papieru i ciężej im z koronką idzie. Ale gdzieś tu takie maleńkie powsuwamy. Więc myślę sobie, że to by tu mogło być. Ja sobie tu po prostu naleję więcej kleju, bo to muszę tylko złapać. Ale już to zrobię sobie na dystansiku. Lawiruję między tymi nożyczkami. Ja sobie to odkładam, żeby nie ciachnąć. I jedziemy. Tutaj do kompozycji to sobie przykleję może tak, klejem na gorąco, klejem zwykłym, a tutaj już bezpośrednio do koronki pójdzie klej na gorąco i chcę te kwiatuszki tu wysunąć. I takim sposobem, wiecie, mamy już całkiem zasłonięte ta koroneczka jest fajnie widoczna od spodu. Nie jest taka rzucająca się mocno w oczy, że tu wiecie, sama koronka, ale ona sobie tam jest. I chociaż wiecie co, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo ja to jeszcze teraz bardziej podniosłam. Czekajcie, nie, cofam tą decyzję. Wszystko można cofnąć, póki jeszcze nie jest. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę tu dać kwiatuszek. A jak ja to jeszcze podniosę, to mi się to, po to chcę tutaj. Ok. Dobra. Tu mamy ładnie pobrokacony, więc kwiatuszek z tej strony doklej i on sobie siądzie ładnie tu.
Teraz spróbuję go trochę spłaszczyć. Wiem, że to nie jest łatwe, bo tam w środku są takie kulki, jak te kwiaty się robi, ale ja sobie tu zaraz wspomogę się klejem na gorąco, ale nawet się spłaszczą. Po to, żebym teraz mogła tutaj na górę dać ten. I teraz, żeby była tutaj taka logiczność w tym, żeby to ładnie wyglądało, to jeszcze od spodu zrobię sobie taki jeden element ten na pojedynczym dystansie. Czyli żeby, wiecie, nie było tak, że w powietrzu to wszystko będzie wisieć i tutaj nie wiadomo skąd się znajdzie jeszcze u góry kompozycja, ale tak myślę, tu zrobimy klejem na gorąco, bo tam jest troszeczkę, o, i on sobie tu będzie fajnie. Trudno to czasem pokazać, jak trzyma się w ręce, ale jak kartkę ktoś dostanie, będzie ją miał w rękach, no to te wszystkie szczegóły i te dystanse są bardziej widoczne. I teraz jak to tutaj zamocujemy, widzicie to? No to ładnie tutaj ten kwiatuszek gdzieś będzie, jeszcze sobie tu podoklejam oczywiście. Wiemy co, nie? Podoklejam sobie listki. I też to, co lubię bardzo, troszkę tych wydzieranej koronki, bo to też tu trochę zrobi takiego zamieszania i tej przestrzenności trochę nam nada. Tu gdzieś sobie będzie zwisała też fajnie. I teraz pojedziemy z tą górą. No więc ja sobie to tu ciachnę na 3 kawałki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wiecie, to sobie myślę, że obetnę tutaj ten dziwne wykończenie. Zakończę to na tych listeczkach. Będzie dużo ładniej wyglądało. Jedziemy zatem raz. Na pewno 2 razy, a czy 3 to się zaraz okaże. Ok. Zróbmy 3. Zróbmy 3. O, widzicie, dużo fajniej to się mi tu poukładało. Może go tak zrobimy pod kątem. A tu jeszcze wysuniemy listeczka. Troszkę sobie go pozaginamy na końcówkach. Tutaj taki, wiecie, jest najcięższy dla mnie ten element do zrobienia. Może nawet na 4. Bo chcę, żeby to ładnie wyglądało, ale też, wiecie, nie ma co przesadzać. Dobra, o, teraz siedzi fajnie. Fajnie to teraz wygląda. I tą dziewczynę myślę, że sobie jeszcze podwyższymy. Czyli tutaj jeszcze jedna kosteczka. Niech ona jest taka, wiecie, prawie że przy tym. I jeszcze jedna na wysokość. Dobra. Lubię takie mocno przestrzenne prace. I w tym momencie będzie ona w pudełeczku takim chyba 3 cm wysokości, jeżeli chodzi o rzeczy z papieru. Tam są takie pudełka, które mają wysokość 3 cm. I tu pod spód na razie. Zobaczcie, ona od razu tak wyszła w górę ładnie. Ja sobie tylko zerknę, czy mnie widzicie. Widzicie mnie fajnie. Obraz jaki jest, taki jest. Chociaż dzisiaj słoneczko wyszło i tak się w sumie dziwię, że tak trochę ten obraz taki smutkowaty. No może do mojego nastroju trochę się dopasowuje. Dobra, tu damy sobie kwiatuszka. Może go damy, słuchajcie, a nie, fajnie, ta siateczka tu wychodziła, więc myślę, że będzie to dużo lepiej. Te kwiatki robią nam taki trochę sztuczny tłok. Na chwilę sobie to przytrzymamy. O, no i już się to ładnie zapełnia. Zaraz jak to przykleję już całkiem. I teraz zobaczcie, ja sobie troszkę spłaszczę tą różyczkę, bo ona jest jednak, tu widzicie, taką bułkę ma, bułeczkę. Wy wiecie, bo ja o tym mówiłam, to jest normalne. Wiadomo, że te kwiaty tak się składa, mocuje, więc no trzeba jakoś z tym sobie poradzić. I ja teraz radzę sobie tak, że ucinam sobie kawałeczek papieru. Może być bazowy albo jakiś ścineczek tam sobie z kosza wyjąć. Papierów mamy mnóstwo. Łapię za wszystko tutaj, żeby się nie rozpadło, bo pamiętajcie, że to ma mnóstwo warstw. Trzymam i tutaj nakładam sobie klej i tu trzymamy to tą karteczką. Trochę wyciekło. Au. O, i już różyczka jest, ale jest płastsza, bardziej płaska.
Tu trochę kleju. I jedna pójdzie tutaj i tam gdzieś będzie wychodziła ta koronka, ja tam jeszcze jakieś listeczki sobie wetknę. No i z drugą to samo, bo one dla mnie są troszeczkę za wysokie. To jest, słuchajcie, to jest nic, to ja jakby tego, wiecie, nie krytykuję. O kurczę, sobie przesunęłam, myślę. No taka jest, tak się robi kwiaty, one muszą mieć, zwłaszcza róże w środku. Nie wiem, czy mi tu teraz te listeczki nie odpadną. Mam nadzieję, że nie. Jeszcze sobie zniszczyłam, słuchajcie, chyba stopkę z tego. To, że tu ten papier jest, nic nie szkodzi, nie będzie go widać. O, teraz sobie ją troszeczkę bardziej rozsuwam i ona będzie w tym miejscu. I zobaczcie, jak to się ładnie wszystko zapełniło. Mamy jedną tu. Tak szybciutko tutaj nakładam klej, ale nie przyciskam, jak widzicie, tylko na razie. O, teraz sobie to poukładam. A tu przykleiłam akurat trafiło na ten materiałowy kwiatek. Czekajcie, sobie troszeczkę tu podkleimy. O. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Zastanawiam się, czy tutaj nie smernąć. Oderwać. Że przyjemnie takie prace, słuchajcie, dawno nie robiłam, no bo to taki skrap masowy czas, tak jak mówię, więc wszystkie te świąteczne projekty tylko tutaj hulały nam na kanale, a fajnie tak sobie, zobaczcie, jak to ładnie wyglądać, tu może tylko sobie to trzeba zamocować, żeby nie upadła potem. Dobra, i jedziemy teraz z tym naszym tutaj górnym. Ja sobie go tak daję lekko pod skosem w dół, żeby mi się przesunął w tym kierunku. O tak. Żeby tutaj jeszcze wsunąć ten listeczek. Ja już tu nawet nie myślę o chlapaniu, bo ona jest taka bardzo bogata, ta kompozycja tutaj, więc nawet nie. I mam tu taką uroczą kopertkę. Taka zakochana dziewczyna, która będzie czekała na list od swojego lubego. Albo jakaś solenizantka. Ojejku, ale tu się wszystko, słuchajcie, ciągnie. I pięknie kosteczka idzie. On tu będzie sobie śmigać. Ja jeszcze tutaj troszeczkę tej wydzieranej koroneczki, żeby, wiecie, się tu fajnie zrobił taki podest do tego, do tej kopertki, a koperek sobie przykleimy na kleju na gorąco. Ok. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, papiery od chłopaków to są takie właśnie wprost stworzone do bogatych kompozycji, pięknie się komponują, zawsze ładnie to wszystko ze sobą jest takie, wiecie, dograne, dopasowane, no więc myślę, że i teraz klej na gorąco. Sobie może wezmę, słuchajcie, 500, bo zaraz się poparzę, znając życie, bo ta kopertka jest taka maleńka i nie wiem teraz, czy w tę, czy w tę stronę. Czy to jest zawsze takie trudne? I czy to ma w ogóle znaczenie? Nie wiem. Dobra. Nie jest tak. O, i ona na takich miękkich tutaj kwiatuszkach sobie siądzie. I praktycznie wszystkie wycinanki, które sobie przygotowałam, wykorzystałam. Ja mówię, a tam wykorzystam, to wykorzystam. Nie, no to będę mam po prostu dużo, wiecie, w zanadrzu mogę sobie dokładać i kombinować. A tu się okazało, że właściwie wszystkie znalazły swoje miejsce. I tu, jeszcze sobie podniosę, może tak? O, ok, żeby tam go wsunąć do środka. Może mogłam bardziej obciąć tę łodyżkę
ale zaraz ją tam zachachmęcimy. A może i nie. A może i nie. Jednak mi trochę odstaje za bardzo. Zaraz tutaj naprawimy to. No, teraz się bardziej tam wsunęło nam do środka i o to chodziło. Tu ciągle mi to lata. Ja sobie to tutaj już podkleję klejem na gorąco też. No to jednak są, wiecie, materiał jednak to jest mimo wszystko i on tak troszkę inaczej działa. Okidoki, dobra. Jeszcze tutaj gdzieś może, zastanawiam, czy pod tą kopertką też. Co powiecie? Czy to już takie trochę przegięłam? Piszcie śmiało. Dobra. Tak to jest, słuchajcie. No miałam ochotę zrobić coś po prostu innego niż święta. Nie dlatego, że już mam świąt dość. Absolutnie. Ja się dopiero rozkręcam, ale czasem trzeba takiego oddechu trochę, nie? I tutaj jeszcze musimy dać ładnie tam pod... Możemy też tu trochę pod listek. Między płateczki. Czekajcie, spytam to odepchnę. Ok. I już tu ładnie listeczki się ułożyły. Ależ ta kartka jest napchana, słuchajcie, mam nadzieję, że te 3 cm starczy. Nie, wystarczy bez problemu. Potrzebowałabym napis, ale nie chcę takiego, wiecie, tutaj z tej kolekcji, bo one są takie dosyć duże. Ja potrzebuję coś takiego bardzo delikatnego, albo nawet nie. Ja wiem, że wy będziecie zaraz krzyczeć, że napis musi być. Czekajcie, tu mi został taki kawałeczek tej koroneczki, też kwiatuszka, może sobie to tu gdzieś wsuniemy. O, ale ładnie to wygląda tu. No i co wy na to? Kartka skończona, chyba. Jeszcze tam zawsze można coś dopchnąć, prawda? Ale już tutaj sprzątam, położyłam sobie na koszu moje papiery, więc chyba nie bardzo tam już wyrzucić teraz, potem sobie powrzucam. Zostawiłam moje akwarele chyba sobie w domu, bo ja mam taką tą bardzo brokatową, więc mogę tu podkręcić na przykład kapelusik na błyszcząco, ale to wiecie, to już jest kwestia taka indywidualna, czy ktoś lubi jak się tak bardzo mocno świeci, czy tak niekoniecznie, więc można, a nie trzeba. Ja się zastanawiam, czy tu jeszcze jakiś listeczek, ale nie wiem, czy by nie było za dużo tych listków i nie wiem, czy też przy tej kopercie ten listek Wam się podoba, dajcie znać. Koniecznie, bo mi się wydaje, że on tak trochę tu tak robi takiego zamieszania lekkiego, że nie jest tutaj tak pusto. Na razie go nie przyklejam, ale moim skromnym zdaniem wyglądałoby to tu fajnie. No, chlapać nie będę, ponieważ uważam, że jest tu już tak jak mówiłam, wszystkiego mnóstwo, że te chlapania mogłyby tylko zrobić niepotrzebne zamieszanie i niekoniecznie ładnie by to wyglądało. Kartka jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana, bardzo taka na bogato, takie jak lubię robić. Choć ja zawsze mówię, że no najłatwiej zrobić na bogato, bo wiecie, nawpycha i czekaj, to sobie tylko sięgnę po elementy, ale też w sumie nie do końca tak jest, no bo nawpychać też trzeba potrafić, prawda? Więc nie ujmujmy sobie, jak ja zawsze mówię, że to takie na wpychanie to najłatwiejsze. No w sumie wcale takie nie są. Słuchajcie, gdzieś chciałam jednak włożyć ten listek chyba tu. Nie, dlatego tak sięgnęłam po te elementy, ale teraz nie jestem pewna. Troszkę mi się tutaj to przesunęło. O, teraz ładnie wygląda. Nie wiem, czy tutaj chciałam coś. Takie miałam poczucie, że tu mi czegoś brakuje. Nie wiem, sama. Co wy myślicie? No i ładnie ta koroneczka, słuchajcie, jest widoczna z tyłu. Oczywiście, że część zawsze gdzieś tam się tych elementów, które są na samym spodzie, pozakrywa. No to jest normalne, kiedy budujemy kompozycję, że też to, co jest na górze,
Bywa, że się to pozasłania trochę. No ale nie uważam, że to jest złe. Dobra, słuchajcie, tak się jakoś zamyśliłam. Zawiesiłam się. Patrzę, czy tutaj nie mają napisów takich mniejszych, bo potrzebowałabym właśnie takie mniejsze, a nie przygotowałam sobie takiego małego i teraz jeszcze zerknę na te 20×20. On się rozwalił, ten bloczek. Fajnie, bo wiecie, nie lubię jak bloczki te klejone tak mocno są sklejone, że nie potrafię ich rozerwać i niszczę sobie potem papiery, bo mi się po prostu rozrywają. Natomiast no te mi się po prostu rozpadły. No, już wolę, żeby się rozpadły, niż żeby mi się poniszczyły. Sobie wkładam do jednego woreczka razem i nic się nie zgubi. Dobra, słuchajcie, nie mam napisu, tu nie będę na siłę. Może gdzieś on będzie tutaj ładnie przyłożony na boczku, a może nie będzie w ogóle. Więc myślę, że... Ale co tak się zastanawiam z tym chlapaniem, bo jednak takie mam jakieś dzikie poczucie, że może faktycznie bym to tak lekko chlapsnęła, ale to tak, wiecie, gdzieś tam na to okienko zawsze mogę to tam zatrzeć, chociaż biały się ciężko ściera, ale leciutko wody, ale tak naprawdę leciutko, ten kolorek już mi się trochę kończy i on jest potem taki bardzo gęsty, że trudno nim chlapać i trzeba troszeczkę sobie tej wody, nie chcę, żeby tu były takie duże krople, ale takie, nie, on jest, widzicie, to mocno, to jednak tej wody za dużo było, już się kończy. Boże, ile ja już tych koloreksów, słuchajcie, wykorzystałam, to jest niezliczona ilość, uwielbiam go. Tak po tej szybce trochę, tu, a no ładnie, słuchajcie, i po tej kolumnie lekko, i po szybie, i jednak tak delikatnie, tylko wiecie, z tym można przesadzić, no bo ja chcę delikatnie, a potem chlasnę se po całości, zasłońmy jej buźkę, żeby jej nie pobrudzić, nie daj Boże. Trochę po kapelusiku, trochę tu, no nie. Jednak te chlapania fajną robotę zrobiły. Tak to... No i miałam trochę i widzicie, weźcie mi już ten pędzel ode mnie, bo... Okej. Dobra, no nie chciałam sobie tego rozmazać, ale to jest takie grube. Dobra. Nie, jest fajnie. Dobra. Nie był to zły pomysł. Fajnie te chlapania wyglądają. Kochani moi, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja jeszcze tak na koniec Wam pokazuję taki mój myk, jak mam materiałowe dodatki, bo to zresztą w papierze też to lepiej trzyma, ale ja ten taki płyn antyelektrostatyczny, który używam do czyszczenia szybek, lubię sobie swoje prace tak lekko musnąć nimi. One wtedy tak pięknie pachną. Jadą do klienta pachnące i robię sobie tak tylko, wiecie, albo czekam, aż to wyschnie wszystko, no i tak delikatnie spryskuję. I w materiale, wiecie, czy w foamiranie to się fajnie złapie. Pachnie cudownie. Bardzo fajny efekt jest tego. Jest taki przyjemny zapach. I taka karteczka, słuchajcie, ląduje w pudełeczku. Jak to potem, wiecie, można zostawić to na sam koniec, czyli włożyć sobie ją do pudełka i tak z góry delikatnie, żeby do tej kartki doleciała tylko taka mgiełka. Bo jak zrobicie bardzo blisko, to się to, wiecie, taka plama mokra zrobi, może nam zniszczyć pracę. Ale jak sobie z takim większym dystansem od karteczki delikatnie spryskacie, to ten piękny zapach będzie się unosił. Czy macie jakiś tam, nie wiem, perfumik ulubiony, który też psykacie paczuszki, czy coś, żeby ładnie pachniały, to u mnie to jest akurat ten płyn antyelektrostatyczny. Ania, kupicie go w Auchan, kupicie w Rossmanie. Chyba teraz już jest bardzo taki dostępny w większej ilości sklepów. No to jest taki, wiecie, do prasowania, żeby się nie elektryzowały ubrania, czy firanki i tak dalej. A my go możemy oczywiście, słuchajcie, tak jak większość różnych rzeczy wykorzystać w scrapbookingu, a dzięki temu Wasza praca będzie taka przyjemnie pachnąca i też miła dla klienta, kiedy otwiera pudełeczko i taki śliczny, uroczy zapach unosi się z pudełka. Chyba że ktoś takiego zapachu nie lubi, no ale trudno też nam wejść w gusta. Ja myślę, że ten płyn jest taki może nie jest neutralny, no bo on pachnie, ale on pachnie takim świeżym praniem, które wysuszyło się na słoneczku, więc ja bardzo lubię. Tak wygląda moja dzisiejsza propozycja, kochani moi, z kolekcji Sweet Peonies od Scrap Boysów. Jeszcze raz chłopakom dziękuję za przysłanie mi tych nowości. Będę teraz wszystko nadrabiała, no bo Scrapmas, no to wiadomo, że troszkę życia zabiera i czasu nie było kiedy tworzyć, ale mam nadzieję, że karteczka Wam się podobała.
i już nie wiem, czy będziemy wracać do tych świątecznych projektów. Ja też będę próbowała tam przypominać jeszcze te scrapmasowe projekciki. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, zawsze można zerknąć. Bardzo dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam cudownego, przyjemnego tygodnia. Ja wkrótce udaję się na urlop. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś sprawy, bardzo proszę, żeby przed moim urlopem jeszcze to zgłosić. Ja co roku po Scrapmasie, kiedy wszystko podomykam, udaję się na urlop taki też remamentowo, urlopowo-świąteczny, bo my już liczymy remament, jest tego dosyć sporo, więc dlatego tak to wygląda. No a dzisiaj się już z Wami żegnam. Ściskam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że praca Wam się spodobała. No i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam. Pa, pa.